Gorzów wybrałem, bo jest tu mnóstwo rond, które świetnie nadają się na lądowiska. Zastanawiałem się, czy budując je, myśleliście o nas. Lądowałem w 2007 roku, w kwietniu. No i już przy wejściu w atmosferę okołoziemską pojawiły się pierwsze problemy. Później nad samą Ziemią niektóre z układów mi eksplodowały. Te części rozrzuciło mi naprawdę w dużym promieniu, leżały wszędzie. Część odnalazłem, ale części już niestety nie. Na giełdzie znajduję mnóstwo części. Jest to naprawdę najlepsze miejsce do tego celu. Niektóre z nich dostaję właściwie za darmo. No, muszę się targować, ale nauczyłem się tego. Czasami za piwko, czasami płacę symbolicznie, chociaż wiem, że to jest moje. Zadziwiające, ale na giełdzie znajduję mnóstwo metastopu. Dużo więcej niż zginęło mi ze statku. No, duży problem miałem z katalizatorami, ale udało mi się go już rozwiązać. Znajdujemy się w miejscu, gdzie wydarzyła się bardzo ciekawa historia. Na parkingu, który znajduje się tutaj za mną, normalnie parkują samochody, które są przeznaczone na sprzedaż. W nieznanych i nieokreślonych okolicznościach z 11 samochodów w ciągu bardzo krótkiego czasu zniknęło 11 katalizatorów. Plac był pod nadzorem kamer. Plac był nadzorowany przez stróża zatrudnionego tutaj w obejściu i zginęły one w zasadzie bez śladu przy, można powiedzieć, jakimś użyciu sił nadprzyrodzonych, gdyż nie znalazła policja żadnych śladów. Normalnie taki katalizator mechanik przy użyciu podnośnika demontuje co najmniej pół godziny. Zresztą ślady, które były na reszcie układu wydechowego, raczej świadczą o tym, że ktoś miał bardzo dobry sprzęt, gdyż piłką ręczną zajęłoby mu trochę więcej czasu. To jest metastop. Na razie nie potraficie go uzyskiwać. Ma nieszczególny kolor, w związku z tym nikt nie zwrócił na niego uwagi. Dzięki temu nie naruszyłem prawa kreacji. Prawo kreacji po prostu mówi o tym, że pod żadnym pozorem, w żaden sposób nie wolno mi ingerować w stan cywilizacyjny waszej planety. Na planetach o waszej gęstości nie mogę nic powiedzieć, niczego nauczyć, niczego wam nie mogę dać. Do wszystkiego musicie dojść sami to zrozumieć, sami to przeżyć. To trochę tak jak z waszymi rezerwatami. Popatrzeć, powąchać i iść dalej. A metale? No z metalami mam problem. Ale na przykład platyna jest mi potrzebna do budowy kolimatora fuzyjnego cząstek. I normalnie nigdzie nie można jej kupić. Do tego musi być ogromnej czystości, 99,9%. Macie w ogóle dziwny stosunek do metali.
it came to our attention that in 2007 there was a landing of an alien object here in Gorzow, Wielkopolski. So we sent a group of agents to Poland in search of aliens. Basically, we found the object, which is really strange. We haven't really seen anything like that before. And we're looking for bodies. There was no bodies. We were trying to find the traces of DNA, but we couldn't find any of them either. So I guess the aliens still live among us. Is that all right? Jeśli chodzi o jedzenie na naszej planecie, to ma ono bardzo, w porównaniu z moją planetą, ma bardzo skomplikowane formy. Bierzemy szurowiec. W tym momencie tego szurowca form właśnie jest bardzo dużo. Poza tym jedne są intensywne, drugie są grube, trzecie są pogięte. No ale energia w moim przypadku odgrywa bardzo istotną rolę. Na razie nie wydalam. Kumuluję. Potem będę analizował. Pozwolą Państwo. Niestety to wszystko wymaga rozdrobnienia. No i teraz czas na wodę. No trzeba napowietrzyć, oczywiście trzeba napowietrzyć, bo powietrze tak samo jak woda to życie. Również na mojej planecie tutaj nie mam żadnych tajemnic, których nie mógłbym wam zdradzić. Energia. Żeby wrócić do domu, muszę jej zgromadzić bardzo dużo. Jeszcze tak. No zajebiste. No, po prostu. To było, wiesz, kiedy pamiętasz, w urodziny Oli. 1 kwietnia oni tutaj, 2007, 12 miała. Ja spojrzałem i też mnie przyćmiło. No, dokładnie. Też mnie przyćmiło, nawet chciałem Bo tak nie, wiesz, czasami się od kościoła odbija, ale to jak słońce jest przy zachodzie. A tu w środku, kurde, wieczorem, to dzień, krótki Tak. kwiecień, jak jebnęło tym światłem, ja nie mogę. I od wieży tu kościelnej zaczęło coś tutaj tak spadać. No. Spadać tutaj i tego, jak to było. Aha, i tu raptem z tego zatrzymało się w powietrzu, No. taki rakietowy. Taki Tak jak słup. rakieta. Był słup. To był cud. Był cud. Dla mnie, wedle mnie. I osiadło. No ale później I osiadło, szybko i- zginęłoby się pośród domu, no bo nie wiadomo, bo telewizor siadł, nie było zasięgu. Tak, no, No. w ogóle tu naprawdę w tym czasie to ja nie wiedziałem, co jest. A przede wszystkim w tym samym dniu barakowóz zerwało dach. Tak. To No, poszło, to poszła, była fala taka, że wiesz, siedziało, To- oni to- polecieli, my się nie wiedzieli, czy to prawda, czy jak A, tam było, to- a później pyk, Tak, i po razie, nie ma dachu. No Nie i ma teraz, dachu. Teraz no to żeśmy to zrobili. Nie, no działo się to grubo. z tego. No i ale w ogóle to zaczęło coś tu się zmieniać, że drzewa zaczęły rosnąć w jakimś przyspieszonym tempie. No do tej pory to patrz, 9 lat, No. a ty kapusta, patrz, co to mamy? Maj, który dzisiaj? 20, 21 maja, to dzisiaj. No, a już mała kapusta. taka, nigdy takiej nie było, wiesz, kiedy w Tak, lipcu nie tak, było no. kapusty. To dobrze te zdjęcia narobiłeś, co nie? No. Ja po prostu
no tak było ciekawie, że No masz odruch szybko. tego, Ty. ciach miałem przy aparacie. I to nie, to był ten, jak mu tam, Michniewicz, jak traktorem jechał i oni za nim byli. Co? Aha, no, sąsiad, no to Tak. nawet aha, i to te To z lampy tyłu, tutaj, ty, te lampy tego. Słuchaj, A to jak zaniesiemy, jak oni się nazywają, oni tego paint-shopie, oni to Tak, odkryją, tak, bo to widać kształt, wchodzą. ja widzę, oni po prostu wyciągną kształt, powiększą, No. będzie widać. Ale w momencie lądowania, zobacz, co się działo. No. Chmura, Ale co jakieś- potem, co z tego? za jak psa No. wyciągnęło? No. Czy miał być mały To kurdupel, no. Funiek, no zobacz, no. Jaki był... Jaki, bo w tym czasie mentalnie diabłon patrzył na to, się bał, co nie? Wyrósł pies do rozmiarów, których tu na wsi nikogo nie ma takiego psa. Ja się boję mówić. Ja się boję mówić, ja mówić nie będę. Nie wiem, dokąd płynie czas, skąd na niebie tyle gwiazd. Nie znam słów, bym mógł ci wyznać to, co czuję. Jednak wiem, że ktoś ten świat przyozdobił w letni wiatr, tylko po to, bym mógł rzucić ci go w dłonie. Mówiąc sobie tak, ci Sara, pójdę z tobą pod rękę, śpiewając piosenkę, ci Sara. No, kocham to miejsce. Tutaj wracam do równowagi, którą wasz zaborczy, gęsty świat ciągle próbuje mi zakłócić. Zawsze coś czyha na moją energię. Najzabawniejsze jest to, że robicie to zupełnie nieświadomie. Tutaj to jest święto harmonii. Tutaj pokazujecie cały swój potencjał. Gdybyście mogli zobaczyć ten świetlisty ens flores, który się tutaj między wami tworzy, nic innego nie chcielibyście robić. No, i bywa tu naprawdę gorąco. Już jestem. No to było 2 dni temu, jak szłam do tej galerii tutaj. No i co, no ładna pogoda była. Ja miałam tipsy zrobione. No to sobie trzasnęłam samojebkę. No i wrzuciłam na Face'a, nie? No, a potem normalnie jakoś 2 godziny temu w ogóle patrzę, a tam jest 200 lajków. No i się okazało w ogóle, że nie wiem, coś tam jest w kadrze czy coś, zresztą pokażę, nie? Tego nie, No, ale to jest to, nie? Ja nie wiem w ogóle, co to jest w ogóle. No światła i że dużo jest na moim zdjęciu, to jest normalne, nie? Ale tutaj jest jakieś coś takiego dziwnego, nie wiem, jakiś parch czy co? No, ale tutaj powiększyłam i to mówią, że to jest człowiek i że to jest, nie wiem co to jest, bo znaczy osobiście to ja tam w UFO nie wierzę, nie? Więc, no nie wiem, nie? Tam w komentarzach było, że to jakiś alien czy coś, ale no nie wiem. Ja tak bynajmniej, tak ezoterycznie to, chociaż ja mam takie bogate życie duchowe, więc no nie wiem.
wiemy z kroniki naszego wspaniałego kronikarza Bensza, który już w 1612 odnotował istnienie, przybycie, może wylądowanie takiego obiektu, który niesamowicie i do złudzenia przypomina nam przecież naszą, dobrze nam znaną dominantę. Więc ona tu była, my o tym wiemy. Wcześniej na prawym brzegu Warty, co odnotowały kroniki i również przewspaniałe XVII-wieczne ryciny, które pokazują nam, że była. Pozostaje to oczywiście w ścisłym związku z historią miasta, bo wiemy przecież, że już w XVII wieku miały miejsce tutaj niesamowite zdarzenia na ziemi, na niebie. Krowy traciły mleko, bydło padało, konie dziczały, a wszystko oczywiście nie bez związku z wcześniejszymi zdarzeniami nadprzyrodzonymi, o które obarczano biedne kobiety, które palą na stosach, które obarczano winą za wszelkie zło dziejące się tutaj. I te miejsca mocy, które znalazły się wtedy w Gorzowie jakąś cudowną siłą i mocą, trwały i myślę, że trwają do dzisiaj. Jest to oczywiście epoka, w której działy się te wydarzenia nadprzyrodzone. Nie tylko tu, bo jest to coś, co ma miejsce w wielu miejscach na naszej planecie. Znamy takie wzmianki również z kronik innych miast, niedalekich i bliskich, chociażby wiele legend, które nie okazują się do końca legendami, bo przecież w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Jak się okazuje, te obiekty były wielkim natchnieniem dla miejscowych kowali, dla miejscowych ślusarzy, bo przecież skąd wzięłyby się tak wspaniałe wytwory późniejszej cywilizacji? Nie byłoby w tym mieście przecież maszyny parowej prawdopodobnie, gdyby nie właśnie te związki z siłami pozaziemskimi, które tą technologię inną i wszelką możliwą, a może i nawet dzisiejszą technologię digitalną zaprowadziły na tych ziemiach. Przepływając przez przetransformowany mikrokatalizator umieszczony między układem alfa i beta, woda ulega dysocjacji. Wskutek tego kationy wodoru w procesie periotozacji komasują się z mikrokatalizatorem, będąc dla niego rodzajem paliwa. Aniony grupy wodorotlenowej, przepływając przez układy wymiarowe, transmutują w formę beriohydofagowe, tzw. beriohydy. Beriohydy tworzą kultury o bardzo niskim stopniu adientyzacji biologicznej. Woda, która przybrała postać beriohydu, staje się w polu beta antygrawitantem. Nie jestem pewien, że moje grawimetry zadziałają jak należy na starcie. Muszę mieć funk. Kwestia rozłożenia ładunków elektrycznych cząstkowych. W polu ich objętości, funk. Nie macie jeszcze na to słowa. Dlatego przygotowuję się na nadmiarowe przeciążenia. Czuję, jak zmienia się cała energetyka mojego ciała. I do domu mam jeszcze kawał drogi. Poza tym ciało to także awatar dla Myrty. Całkiem niezły. I trzeba o nie dbać. Boks to całkiem inna historia. Zdarza się, że muszę się bronić, tak po prostu. Prawo kreacji ogranicza mnie tutaj, konwencjonalnie muszę, że tak powiem, w ryj. Ja uważam, że UFO nie istnieje, że jesteśmy sami we wszechświecie i że Bóg stworzył tą cudowną planetę, żebyśmy... Właściwie nie wiem, po co ją stworzył. Może ją stworzył, żeby była jedynym takim iskierką życia w całym tym bezkresie. I nie znam nikogo, kto widział kosmitów i nie znam nikogo, kto widział potwora z Loch Ness, więc uważam, że kosmici nie istnieją. Właściwie to bardzo mi się tu podoba. Ale wrócić muszę. Czy muszę?
jako model. Proszę spojrzeć. Widzą Państwo? Nasz statek jest zasilany napędem hydropneumatycznym o mocy 5 milionów watów, który jest w stanie w 4 sekundy znaleźć się na orbicie Marsa. W sumie to chyba jestem prześladowana. Jestem prześladowana już od wielu lat przez takie istoty. Przy użyciu obiektywów hiperfokalnych fotografowaliśmy niebo na długim czasie ekspozycji i przez przypadek zarejestrowaliśmy światła, które okazały się światłami statków kosmicznych. Przylecieli, zostawili ślad i odlecieli. Mam kolegę, który wyjechał do Niemiec i po powrocie wszystko się zmieniło. I on twierdzi, że go kleszcz ugryzł i dostał boreliozy, ale ja jestem prawie pewien, że został porwany przez kosmitów i jego poglądy się zmieniły diametralnie. Z jakiej wy w ogóle jesteście telewizji?